Siemka, ja jestem Adacho, a kilka dni temu na japońskim kanale KosoKoso, to jest nazwa tego kanału, KosoKoso, odbył się wywiad z trzema legendarnymi redaktorami Akiry Toriyamy, trzema panami, których nazwiska w zasadzie chyba wszyscy znacie, a jeśli nie, to z miłą chęcią je wam tutaj przypomnę. Kazuhiko Torishima, Yu Kondo i Fuyuto Takeda, trzech panów we wspólnym wywiadzie odsłoniło nam trochę trąbkę, nikt żadnej trąbki na szczęście nie odsłaniał, trochę rąbka tajemnicy odnośnie tego, jak wyglądała praca z Toriyamą. Powiedzieli nam naprawdę kilka ciekawych rzeczy, które dzisiaj za pośrednictwem kolegi na Twitterze, to nie jest mój kolega, mówię tak po prostu, że internetowy kolega, internetowy nieznajomy, Oniku Enomis na Twitterze kryjący się za małpą Oniku Venixys, link oczywiście do niego znajdziecie w opisie. Ta osoba na Twitterze w bardzo przystępny i przejrzysty sposób przedstawiła nam najjaśniejsze punkty tego wywiadu. Ja postanowiłem je jeszcze troszeczkę skrócić, więc oczywiście korzystając z tych tabliczek, które tutaj pan Enomis wrzucił na swojego Twittera, będę wam pokazywał treść i będę wam po prostu czytał, co tam miało miejsce, co tam zostało powiedziane i powiem wam, że naprawdę przyjemnie mi się to czytało. Jest kilka zaskakujących informacji. Myślę, że dzięki temu wywiadowi będziemy mogli trochę zerknąć w głąb tak naprawdę głowy Akiry Toriyamy, kiedy ten jeszcze rysował mangę, i jest też kilka słów na temat tego, jak Toriyama czuł się w 2015 roku, czyli 10 lat temu, kiedy manga Dragon Ball Super miała swoją premierę. To dzisiaj zobaczycie. Tak jak mówię, nie jest to mój content, do odpowiednich kanałów was tutaj zachęcam, ale staram się wam po prostu to przedstawić w języku polskim, bo jest to naprawdę ciekawy kawałek historii tutaj dotknięty, a nie chciałbym, żebyście po prostu to ominęli, bo mówię, kilka rzeczy nawet bym powiedział, że takich utartych, które zazwyczaj nie miały żadnego potwierdzenia albo po prostu utarły się w fandomie, no zostały trochę skonfrontowane z tym, co panowie Torishima, Kondo i Takeda po latach powiedzieli. Tak czy siak, ja się już zamykam, a w zasadzie nie zamykam się, tylko zaczynam czytać wam to, co w tym wywiadzie po prostu padło. Ale w zasadzie zanim to pozwolę sobie jeszcze wtrącić jedną rzecz. Chciałbym, żebyście poświęcili dosłownie pół minutki na zapoznanie się z ofertą sponsora mojego filmu dzisiejszego i takiego sponsora, którego bardzo dobrze znacie, czyli stroną eneba.com. Linki do Eneby oczywiście znajdziecie w opisie, a co na samej Enebie? Posłuchajcie. Zapraszam was na stronę eneba.com, na której znajdziecie całą masę gier na przeróżne platformy, a także doładowania czy karty podarunkowe. To wszystko łączy jedno. Oferty są w zabawnie niskich cenach, a zakupy są szybkie i przede wszystkim bezpieczne. Wiem, bo sam nieraz tam kupowałem. Na Enebie są również Dragon Ballowe produkty, a jeśli będziecie mieli trochę szczęścia, może uda wam się dorwać tutaj najnowszą grę DB, Sparking Zero. Linki do eneba.com zawsze znajdziecie w opisie mojego filmu, więc śmiało klikajcie i poszukajcie czegoś dla siebie. Dzięki za uwagę, wracamy do odcinka. Zacznijmy od jednej z największych bomb, która tak naprawdę do tej pory była tylko i wyłącznie pewną plotką, która nie miała żadnego potwierdzenia, czyli w fandomie powiedzmy istniało delikatne przeświadczenie, że mogło tak być, natomiast dopiero ten wywiad potwierdził nam, że tak, faktycznie Toriyama chciał zakończyć całego Dragon Balla po sadze Cella. Wspominał już o tym wielokrotnie podczas rysowania finałowego aktu tej historii. Ludzie dookoła tego nie rozumieli, zakładając, że historia będzie kontynuowana w taki lub inny sposób. W końcu silna presja zespołu redakcyjnego popchnęła Toriyamę do kontynuowania historii. Mimo tego pan Takeda zawsze stał po stronie Akiry Toriyamy, szukając sposobów na zmniejszenie obciążenia pracą w taki sposób, żeby była ona przynajmniej mniej męcząca. Razem w końcu doszli do konkluzji, że historia na pewno skończy się po sadze Buu, z respektu dla życzenia Toriyamy. Ten zapytany o to, czy dobrze bawi się projektując nowe postacie, odpowiadał, że znacznie bardziej woli rysować okrągłe, urocze i humorystyczne postacie, co widać po postaci Majin Buu, jak i po jego sadze, w której Toriyamie zezwolono na więcej samowolki. Stąd chociażby Gotenks i jego wymyślne ataki. Redaktorzy byli zdumieni patrząc na to, ale dzięki temu Akira cieszył się bardziej rysowaniem, bo przy okazji wiedział, że historia zaraz się zakończy. Wtrącenie ode mnie, nie sądzicie, że w takim razie, widząc jak wygląda Dragon Ball Daima, możemy z jednej strony bardziej zrozumieć to, co kierowało Toriyamą, i z drugiej strony, patrząc na designy postaci, też w sumie zrozumieć, dlaczego takie, a nie inne, dlaczego Goma jest taki prościutki, okrąglutki, dlaczego Megasi wyglądali tak po prostu zwyczajnie. Oczywiście były postacie bardziej złożone, które oglądamy na co dzień, co tydzień w każdym odcinku, czyli na przykład Glorio, Pansy, Degesu też był postacią złożoną, aczkolwiek no mimo wszystko nadal przypominał on typowego Glinda. No ale chociażby Goma, nie sądzę, żeby większość fanów była jakby zwolennikami jego designu, a okazuje się, że prawdopodobnie wynika to z tego, że Toriyama takie proste, okrągłe designy po prostu lubił rysować bardziej, ale
Odnośnie tego, jego motywacji powiedzmy w nowym Dragon Ballu, nie wiem jak to wyglądało obecnie przy tworzeniu Dragon Ball Daima, ale odnośnie tego współczesnego Dragon Balla też jeszcze będzie pewien akapit. Przy końcu sagi Cella Toriyama myślał, że kontynuacja potrwa może jeszcze 3-4 tygodnie, ale trwała ona 2,5 roku. Redaktorzy skupili się na znalezieniu sposobów, by sprawić, że praca będzie dla niego bardziej przyjemna. Stąd chociażby Herkules i jego duża rola w sadze Buu. Jak się finalnie okazało, to on przyczynił się przecież do uratowania świata. Podczas zarządzania mangą przez Yu Kondo schemat silny, złowieszczy przeciwnik, który potem wali się efektownie z Goku, był powszechnie obecny i wałkowany, ale po Freezie i Cellu Toriyamie się to po prostu znudziło, więc w przypadku sagi Majin Buu wprowadził on więcej komedii przypominających bardziej doktora Slumpa. Dodatkowo podróże w czasie i skomplikowanie tym fabuły w sadze Cella sprawiło, że narracja stała się bardzo trudna i jeden błąd mógł zawalić całą chronologię wydarzeń. Wraz z progresowaniem historii sprawy komplikowały się coraz bardziej. W sadze Buu postanowiono z tym zerwać i nie wprowadzano żadnych skomplikowanych wątków ani paradoksów. W ten sposób manga skończyła się w sposób wolny i radosny. Toriyama był pytany, czy lubi rysować niektóre postacie. Odpowiedział, że gdy Yu Kondo, czyli drugi z redaktorów, stwierdził, że postać nie była w cudzysłowie cool, no to nie była wystarczająca. Dyskusja przeszła na temat Frizy, którego okazało się, że Toriyama pierwotnie nie chciał umieszczać w historii i został do tego zmuszony. Potem przez to miały sytuacje chaotyczne w fabule, kiedy Toriyama nie chciał już rysować Frizy, tylko nowego przeciwnika. Jednakże finalnie umysł Toriyamy zawsze był w stanie powiązać koniec z końcem i sprawić, żeby historia przechodziła dalej. Zawsze powtarza się, że Kondo wyrzucił do kosza pomysł na Cella, podczas kiedy w rzeczywistości było odrobinę inaczej. To nie było odrzucenie, ale krytyka wyglądu. Kondo nie lubił wyglądu cykady, nie sądził, że jest on cool, więc gdy Cell zmienił się w formę humanoidalną, jego zdanie się zmieniło, w sensie pana Kondo. Wtedy była to już postać charyzmatyczna, pasująca do ekscytującej walki. Kierowała tym myśl, że postacie zbyt potworne nie angażują widzów tak bardzo jak postacie ludzkie, albo raczej przypominające trochę ludzi. Wynikało to z obserwacji Dragon Balla we wcześniejszych latach. Zakładano, że na przykład transformacja w Ozaru, czyli wielką małpę, będzie ekscytować czytelników, natomiast jej popularność była niska. Dlatego postanowiono na bardziej ludzkich przeciwników, co jest zabawne w kontekście ostatnich dużych przeciwników, takich jak chociażby Cell Max, czy obecnie Goma, który jest też jakby gigantem, chociaż ma cechy ludzkie. Można byłoby jeszcze podpiąć pod to Moro w mandze, ale Moro miał bardzo skomplikowany design i tak naprawdę on nie był od początku gigantem, więc no Cell Max mimo wszystko jest dobrym przykładem na jednak powrót do tych wielkich, jak to się mówi, kaiju. Pomysł na Freeza jako kosmicznego handlarza planetami i galaktycznego imperatora wyniknął z burzy mózgów. W Dragon Ballu najlepiej zawsze działały postacie jasno zdefiniowane. Zły to zły, dobry to dobry. Toriyama nigdy nie chciał tworzyć zawiłych scenariuszy z wyrafinowanymi twistami. Z mojej strony mogę dodać, że saga Granoli jest pewną sagą, w której mamy postać, która nie do końca jest zła ani dobra. Zresztą Gammy też były postaciami, które niby były po przeciwnej stronie, ale okazało się, że są dobre moralnie. Granola też był wkręcany, więc mam wrażenie, że to jest coś, co z biegiem czasu się zmieniało, albo po prostu było jakby bardziej sugestią Toyotaro, który oczywiście współtworzył mangę, w przypadku oczywiście sagi Granoli, no bo Superhero, no to już jest inna kwestia. Tutaj raczej mówimy o tym, jak powstawał klasyczny Dragon Ball, w sensie manga Dragon Ball. Jego styl był wymierzony w młodą widownię, był prosty i bezpośredni, bez żadnych długoplanowych tajemnic, które miałby zamiar ujawnić dopiero za jakiś czas. Kiedy historia potrzebowała zawirowania, tworzył je z miejsca. Tak było w momencie, kiedy dowiedzieliśmy się, że Goku to Saiyanin. Toriyama wymyślił to, gdy historia trafiła na ścianę. Podobnie wyglądało to z wybuchem Namek. Jeśli planeta wybuchnie, no to nie będzie smoczych kul. Więc wymyślono innego nameczanina, który może te kule odtworzyć. Nie było długoplanowego pisania. Historia powstawała z tygodnia na tydzień. Nawet umieszczenie historii w kosmosie było spontaniczne. No bo jeśli Goku to kosmita, no to można byłoby część fabuły poprowadzić w kosmosie. Ogon Goku nie był wynikiem jego bycia Saiyaninem, po prostu potem go z tym połączono. To podejście również wpływało na turnieje Tenkaichi Budokai. W typowym ustawieniu najlepszy pojedynek takiego turnieju odbywa się w finale, ale w Dragon Ballu mogło się to wydarzyć wcześniej. I wtedy redaktorzy pytali, no dobra, no to co będzie dalej? Na co Toriyama odpowiadał, wtedy coś wymyślę. Jego priorytetem było zaskoczenie czytelnika, a nie planowanie długoterminowe. To sprawiło, że jego pisanie było świeże i nieprzewidywalne. Jego celem nie było tworzenie perfekcyjnie zwięzłej fabuły, ale zaskakiwanie i bawienie.
pozostawianie czytelników w ciągłej chęci czytania dalej. Podczas sagi Buu Toriyama postanowił poeksperymentować z czymś innym i tak się narodził epizod Gohana w liceum i Great Saiyamana. Ale po kilku tygodniach takich zaław Toriyamie się to znudziło i to porzucił. Jak często bywało w przypadkach rysowania historii niestymulujących dla autora. Rysowanie scen szkolnych wymagało uwzględniania wielu postaci w tle, po prostu rysowania tłumów, co Akirę męczyło. Więc żeby samemu lepiej się bawić podczas rysowania, uciął ten wątek i przeszedł do akcji dynamicznej i momentami absurdalnej. Taka tendencja do improwizacji wiąże się również z postacią Trunksa. Kiedy ten pojawił się po raz pierwszy i bez problemu zmiótł Freezę, nikt, nawet Toriyama, nie wiedzieli, kim on jest. Dopiero później Toriyama powiedział: okej, Bulma poślubiła Vegetę. Dla wszystkich to był szok, bo do tej pory w historii nic na to nie wskazywało. Ktoś zasugerował, że być może warto byłoby ich relacje jakoś czytelnikom wyjaśnić, na co Toriyama odburknął: mniej więcej. To była jego filozofia, nie przeplanowywać, ale wprowadzać pomysły nagle, a jak się coś psuje czy nudzi, po prostu to zmieniać, zaskakiwać czytelnika i jak najbardziej ułatwiać sobie pracę. To był jego cel. Praca z Toriyamą była unikatowa. Szkice wysyłał faksem i były one praktycznie ukończonymi stronami, więc edytorzy spoglądali na nie i zazwyczaj akceptowali bez większych poprawek. Potem pytali Toriyamy, co będzie za tydzień, a jego odpowiedź zawsze była taka sama: kto wie, zobaczymy za tydzień. Toriyama nie był typem, co angażuje się w długie dyskusje na temat wielu wersji historii. Inni mangacy pracowali z redaktorami, żeby dostosowywać całą historię krok po kroku, natomiast Toriyama ufał swojemu procesowi twórczemu i dostarczał finałowy produkt bez chęci patrzenia na niego drugi raz. Jednakże redaktorzy Torishima i Kondo byli bardziej restrykcyjni. Jeśli coś im nie pasowało, bez zastanowienia odsyłali projekt z komentarzem: absolutnie nie. Pan Takeda mimo wszystko taki nie był. Tak jak było mówione wcześniej, on chciał ułatwić pracę Toriyamie, ale nadal istniały pytania: no dobrze, ale co za tydzień? Ta stała niepewność była wielką walką i problemem dla redaktorów Toriyamy. Transformacja Dragon Balla w bitewną mangę następowała stopniowo, ale nie przypadkowo. Na początku historii mieliśmy mieszankę przygody, komedii i walki, ale wraz z przylotem Saiyan historia skupiła się bardziej na walkach. I tak to się ciągnęło, głównie ze względu na odzew fanów, których ekscytowały wizje kolejnych starć. Toriyama nie planował takiej zmiany, jednakże z biegiem czasu nauczył się czerpać z tego przyjemność. Nie chodziło jedynie o wprowadzenie Złola i potem jego późniejszą walkę z Goku, ale również ewolucję charakterystyki postaci, jak widać w przypadku Vegety. Bo zmiana charakteru Vegety wzbogaciła historię, dodając bardziej złożoną dynamikę między postaciami. Redaktorzy zastanawiali się, czy taki motyw zadziała, ale w końcu doszli do wniosku, że doda to głębi do fabuły. Jednak Toriyama nie planował tego daleko do przodu. Rysował kierując się reakcjami fanów. Nie był facetem, który by miał obsesję na temat ankiet popularności bohaterów, ale jak ktoś jemu pokazywał, jego duch rywalizacji pchał go w stronę polepszania się. Bo mimo ogólnego obrazu Akiry jako wycofanego, spokojnego gościa, nienawidził przegrywać i miał silnego ducha rywalizacji. To go pchało do tego, żeby nigdy nie zadowalać się byle czym i zawsze tworzyć coraz to lepsze walki. Więc mimo tego, że Dragon Ball nie był dla Toriyamy mangą, którą marzył, że będzie rysował, dawał z siebie wszystko, żeby sprawić, że będzie on najlepszy jak tylko się da. Około 10 lat temu, czyli 2015, kiedy powstał pomysł, żeby zrobić coś nowego z Dragon Ballem, Toriyama odpowiedział z małym entuzjazmem, mówiąc, że już go to nie bawi. Nie czuł się zobligowany do kontynuacji i motywacja z przeszłości po prostu już w nim nie istniała. Nadal czerpał radość z pracy przy niektórych postaciach, ale to nie było to samo co kiedyś. Podczas sagi Buu czy Freezy ta iskra kreatywności była widoczna, był on pełen energii i pomysłów. Z czasem delikatne zmiany w jego opowiadaniu historii były coraz bardziej widoczne, bo jego inspiracje nie były już tak silne. Dalej mamy kilka słów o koordynacji między tygodniowym wydawaniem mangi, anime, gier i gadżetów, która była zaburzona przez podejście Toriyamy. On nie lubił narzuconych z góry terminów i zazwyczaj odpowiadał, że jeszcze nie wie, jak będą wyglądać detale. Czasem właśnie to prowadziło do paniki niektórych podmiotów i do telefonów wykonywanych w desperacji. Na przykład Bandai planowało stworzenie figurek na bazie okładek Dragon Balla, ale potem Toriyama nagle zmieniał okładkę. Ot tak, skoordynowanie pracy było niemożliwym do ogarnięcia zadaniem. Jednakże pomimo wszystko był to dla nich ekscytujący czas. Widok rosnącego Dragon Balla był niesamowity. Czasem ze względu na potrzeby Bandai toczyły się rozmowy, czy jakaś postać nie mogłaby dostać więcej czasu antenowego, ale wszystko z mangą i anime działo się równolegle, więc planowanie było niemożliwe. Na rocznicę V-Jumpu zespół redakcyjny wpadł na pomysł, żeby ułożyć wszystkie wydania magazynu jedno na drugim, żeby utworzyły 25-metrową wieżę, używając do tego strażackiej drabiny.
Jednakże wiatr groził zawaleniem wieży, więc chciano skleić ją taśmą. To jest szalony pomysł, ale dobrze reprezentuje obecnego tam ducha. Robić coś wielkiego, z entuzjazmem i z domieszką szaleństwa. Na koniec został poruszony również temat krytykowania androidów 19, 20, a potem 17 i 18 przez pana Torishimę, że Torishima nazwał ich starym gościem, grubaskiem i dzieciakami. Podobno te stwierdzenia, wypowiedziane wtedy przez Toriyamę na łamach jednego ze wspólnych wywiadów, nie pasują do stylu wypowiedzi Torishimy, więc powiedział on, że nie użył takich słów. Być może Toriyama wtedy troszeczkę podkoloryzował, dodając do oryginalnych uwag Torishimy nieco humoru. Jeśli chodzi o rzeczy, które pominąłem w tym wywiadzie, były tam drobne rzeczy tyczące się relacji Toriyamy z innymi osobami, ale nie było to aż tak bardzo związane z Dragon Ballem, więc stwierdziłem, że nie będę wam tego tutaj tłumaczył. Ze swojej strony dodam tylko jeszcze, że dla mnie jest to trochę smutne, jak Toriyama, czy był zmuszany? No momentami jakby był zmuszany. Ten moment, że chciał on zakończyć rysowanie Dragon Balla po sadze perfekcyjnego Cella, czyli generalnie po Cell Games, sugeruje mi, jak bardzo tak naprawdę, gdyby nie edytorzy, gdyby nie redaktorzy, Dragon Ball by w ogóle nie istniał. To nawet nie jest kwestia tego, że bez redaktorów, bez zespołu redakcyjnego Dragon Ball wyglądałby inaczej. Tak, wyglądałby inaczej, bo tak jak było powiedziane wcześniej, czasami odrzucali jakieś kadry, jakieś strony Toriyamy, jakieś pomysły, mówiąc, że absolutnie nie, ale gdyby nie oni, Dragon Ball w ogóle by nie był kontynuowany. Toriyama nie miałby motywacji do tego, żeby robić to. Jest to z jednej strony przykre, bo czytając ten wywiad czułem, jakby Toriyama się po prostu męczył, rysując tego Dragon Balla, albo oni nawet nie chcieli robić tak, że historia będzie coraz lepsza, tylko chcieli takiej historii, która będzie łatwa do rysowania dla Toriyamy, żeby nie męczyć Toriyamy, a nie żeby wprowadzić jak najlepsze rozwiązania fabularne. Wedle niektórych osób saga Buu właśnie widać, że jest gorsza od sagi Cella i sagi Freeza, albo w ogóle od początków, od tego, co wcześniej było w Dragon Ballu Z, właśnie ze względu na to, że Toriyama tam miał więcej jakby wizji własnej artystycznej, mógł przerzucić na kartki, prawda? Więc było więcej jego pomysłów i nie były one aż tak blokowane. Stąd chociażby inny, troszeczkę bardziej zabawny wygląd głównego złego, który rzecz jasna się później zmieniał, ale obecność Herkulesa, obecność sagi szkolnej Gohana, Gotenks i jego zabawne ataki, to były rzeczy, które nie za bardzo pasowały chociażby do sagi Freezy, prawda? Na Namek mieliśmy zabawny oddział Ginyu, ale nadal to się wiązało z jakimś dużym zagrożeniem. To był taki epizod, który był istotny, ale nie stanowił o wydźwięku całej sagi, bo Freeza był postacią jakby bardzo przerażającą tak naprawdę, budzącą grozę, plus stawka tego wszystkiego od początku było widać, że jest bardzo poważna. Już nie będę po raz enty wchodził w szczegóły sagi Namek, ale ten konflikt tak naprawdę interesów kilku różnych stron to było coś, co trzymało w napięciu przez cały czas, podczas kiedy w sadze Majin Buu widzieliśmy, że jest tego luzu po prostu więcej. I tutaj panowie to po prostu potwierdzili i tak się zastanawiam, szkoda, że nie było mimo wszystko więcej powiedziane na temat tych nowych czasów, prócz tego właśnie jak Dragon Ball Super wracało, bo teraz nam wciska się do gardła teksty, że w przypadku Dragon Ball Daima Toriyama nie był jeszcze nigdy tak wcześniej zaangażowany, że w przypadku Super Hero napisał wszystko i dobrze się bawił, że w przypadku Broly'ego i tak samo i przecież tak naprawdę tworzył trzony, nie wiemy, nigdy się prawdopodobnie nie dowiemy, ile tak naprawdę wyszło z głowy Toriyamy, ile tych rzeczy, które były w Dragon Ballu Super, to był pomysł Toriyamy, to była sugestia kogoś innego, to było dodanie na przykład od Toyotaro. Wiadomo, że jak są rzeczy, które w mandze i anime wyglądają tak samo, to są te główne trzony historii, prawdopodobnie właśnie zaproponowane przez Toriyamy, ale jak to dokładnie procentowo wyglądało, tego się prawdopodobnie nigdy nie dowiemy, a chciałbym chociażby dowiedzieć się, jak to konkretnie wygląda teraz. Ale wiadomo, pan Torishima chociażby, czy pan Kondo, nie sądzę, żeby oni byli obecnie zaangażowani w tę pracę, więc trudno, żeby się wypowiadali na temat tego, na temat czego nie mają wiedzy, więc o tym to mógłby powiedzieć na przykład pan Akio Yoku, czy ktokolwiek inny z Shueishy, może na przykład Toyotaro by się kiedyś odważył powiedzieć, co było jego, a co nie było jego, jak to dokładnie wyglądało, chociażby jeśli chodzi o mangę. Tak czy siak, dajcie znać, co sądzicie. Nie wiem, czy to jest wszystko, jeśli chodzi o ten wywiad. Tak czy siak, jeśli będzie jakaś aktualizacja i będzie ona na tyle obszerna i ciekawa, żebym chciał na jej temat nagrać film, to nagram film. A żeby tego filmu ewentualnie nie przegapić i żeby nie przegapić żadnych innych filmów, to możecie zostawić suba. Bardzo wam dziękuję. Zostawcie również lajka, jeśli wam się podobało. I to tyle. Dziękuję za oglądanie. Życzę wam miłego dnia i widzimy się niebawem. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Ciana.